Cześć, mam na imię Ola i witam Was na kanale Poza Schematem. W poprzednim filmie wspominałam o projekcie odbudowy miasta pod nazwą Skopje 2014. W tym przyjrzymy się miastu, które odbudowało się po tragicznym trzęsieniu ziemi z 1963 roku. Trzęsienie ziemi to oczywiście kataklizm i tragedia dla jego mieszkańców, ale i też szansa i wyzwanie, możliwość stworzenia lepszych warunków do życia dla mieszkańców, budowy czegoś nowego. Jakie były plany stworzenia nowoczesnego i przyjaznego dla mieszkańców miasta? Czy udało się je zrealizować w socjalistycznej rzeczywistości ówczesnej Jugosławii? Jaką rolę pełnili polscy architekci? No i jak to wszystko wyszło? Na te i inne pytania otrzymacie odpowiedzi w trakcie trwania filmu. Zapraszam. Trzęsienie ziemi z 1963 roku zniszczyło miasto w 80%. Pod gruzami znalazła się znaczna część historycznej zabudowy miasta. Rozmiary tragedii poruszyły cały świat, w tym Polskę, która również zaoferowała wtedy pomoc w odbudowie miasta. Doświadczenie architektów, którzy podnosili z gruzów Warszawę, okazało się bardzo pomocne. W ramach wsparcia polski rząd ufundował ponadto projekt Muzeum Sztuki Współczesnej. Dzięki wizjonerskim koncepcjom architektów Skopje miało stać się jednym z ciekawszych architektonicznie miast Europy. Symbolem tamtych założeń jest plan śródmieścia autorstwa słynnego japońskiego architekta. Odbudowa Skopje utrzymana była w duchu brutalizmu. Nurtu, którego cechą rozpoznawczą były masywne budynki z betonu. Proste, szare, betonowe bryły o geometrycznych kształtach zdominowały krajobraz miasta. To właśnie wtedy powyrastały dzielnice mieszkalne i gmachy użyteczności publicznej. Brzegi rzeki Wardar stały się obszarami naturalnymi i parkami. Rejony położone między głównymi ulicami zostały zabudowane blokami mieszkalnymi i centrami handlowymi. Przedmieścia przeznaczono dla przemysłu i pod zabudowę jednorodzinną. Odbudowa miała być szybka, aby przynieść i dać schronienie rodzinom, które ucierpiały w wyniku trzęsienia ziemi, i ożywić lokalną gospodarkę. Aby stymulować rozwój gospodarczy, zwiększono liczbę arterii komunikacyjnych. Dojazd do pracy z jakiegokolwiek punktu miasta miał nie przekraczać 45 minut. W swojej pracy architekci zastosowali najnowocześniejsze jak na owe czasy metody planowania i ładu przestrzennego. Przykładano szczególną wagę do zabezpieczenia miasta na ewentualne następstwa trzęsienia ziemi. W głównej mierze rozproszono więc zabudowę i ograniczono jej wysokość. A jak to się ma do wizjonerskich planów, a socjalistycznej rzeczywistości? Planiści żyli utopijną nadzieją, że w miejscu dotkniętym kataklizmem w systemie socjalistycznym, gdzie nie liczą się prawa właścicielskie, uda się zrealizować w całości swoją autorską ideę. Rzeczywistość okazała się bardziej skomplikowana i zgoła odmienna. Wizjonerskie projekty budowy nowego miasta pochłaniały duże kwoty pieniędzy. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza Jugosławii nie pomagała i nie pozwalała na realizację wszystkich założeń. Odbijało się to m.in. na jakości zastosowanych materiałów. W tym miejscu warto zaznaczyć, że sama brutalistyczna architektura nie należy do najłatwiejszych w odbiorze i jest wymagająca. Estetyka tych budowli traci na jakości, zresztą jak każda, gdy nie ma wystarczających środków na systematyczne remonty i utrzymanie budynku we właściwym stanie. Często chaotyczne dobudówki i szpetne reklamy nie pomagają w odbiorze tej architektury i najbliższego jej otoczenia. Lata 90. przyniosły gwałtownie zmieniającą się rzeczywistość.
rozpada się Jugosławia, a dotychczasowe narody wchodzące w jej skład chcą wybić się na niezależność. Wybuchła krwawa wojna, która szczęśliwie omija Macedonię. Po ogłoszeniu niepodległości w 1991 roku niemal natychmiast dochodzi jednak do konfliktu politycznego z Grecją, który mocno odciska swoje piętno. Powodem niezgody jest spór o nazwę nowego państwa i jego symbolikę nawiązującą do starożytności. Grecja ogłosiła wobec nowo powstałego państwa embargo oraz skutecznie zablokowała ich starania o członkostwo w NATO i Unii Europejskiej. Od 1995 roku nowe państwo zaczęło funkcjonować na arenie międzynarodowej pod nazwą Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Po wielu latach sporów w 2018 roku udało się dojść co do porozumienia w sprawie zmiany oficjalnej nazwy Macedonii. Macedonia to kraj nastawiony na turystów. Samo Skopje ma wiele ciekawych miejsc do zaoferowania, jak choćby Kanion Matka, który jest oddalony od samego Skopja 15 km. Skopje, jak i Macedonia to bez wątpienia ciekawe miejsce warte zobaczenia. Chciałam Wam jednak pokazać samo Skopje z innej perspektywy i wciągnąć Was w tę podróż z historią w tle, gdzie koegzystują ze sobą i przenikają się nawzajem kultury i religie. Po zniesieniu ograniczeń warto się tam wybrać i zobaczyć to na własne oczy. Zresztą jak i całe Bałkany.